Minął już rok, odkąd hulajnoga Nami Bernie Viper jest dostępna na rynku. Mimo niemałej ceny, zainteresowanie tym modelem wciąż rośnie. Dlatego postanowiliśmy nagrać materiał, w którym odpowiemy na dwa kluczowe pytania. Czy Nami rzeczywiście jest tak wyjątkową hulajnogą i czy jest warta swojej ceny? Jest ze mną Krzysiek, Cześć. specjalista od hulajnóg, który przybliży nam dzisiaj kwestie techniczne. Krzysiek, rok temu jako pierwsza osoba w Polsce miałeś ten przywilej, że testowałeś hulajnogę Nami. Oczekiwania jeszcze przed premierą były bardzo wysokie. Powiedz, jak to wygląda z perspektywy roku. Zgadza się. Jako pierwszy właściwie testowałem hulajnogę Nami na takim egzemplarzu, który był jeszcze sprzed serii produkcyjnej. To jest dokładnie ten egzemplarz, który stoi za nami. Oczekiwania rzeczywiście były bardzo wysokie. Wszyscy wyczekiwali tej hulajnogi. No i ewidentnie nawet po tym roku czasu mogę powiedzieć, że jest to hulajnoga, która wyróżnia się bardzo wieloma elementami na tle konkurencji. Na pierwszy rzut oka widać, że hulajnoga wyróżnia się oryginalną budową podestu. Powiedz, czy za tym kryje się jakaś funkcjonalność, czy to wyłącznie względy estetyczne, wizualne? No, mówiąc o podeście, no to już tak naprawdę bardzo mówisz ogólnie. Powinniśmy w samym podeście wyróżnić kilka elementów, czyli samą ramę, podest plus mocowanie główki ramy. No, najważniejszym i najbardziej takim innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w hulajnodze Nami jest ewidentnie ta rama kratownicowa, która oczywiście poza względami estetycznymi przede wszystkim jest bardzo lekka i bardzo wytrzymała. Jest to rama kratownicowa z rur, dzięki czemu ma naprawdę bardzo dużą sztywność przy zachowaniu bardzo niewielkiej wagi, no bo tutaj mamy tylko i wyłącznie 6 kg, tak naprawdę sama rama waży. To jest naprawdę bardzo niewiele w porównaniu do wagi całej hulajnogi, która waży 46-47 kg. No te 6 kg ramy jest naprawdę niewiele. A sztywność jest naprawdę na najwyższym poziomie. Hulajnoga nawet na jakichś ostrych zakrętach, przy dużym składaniu się zachowuje się doskonale. Ale chyba jeszcze większym wyróżnikiem tej hulajnogi jest amortyzacja. Użytkownicy często podchodzą zero-jedynkowo, czyli hulajnoga elektryczna albo ma amortyzację, albo nie ma. Ale nie każda amortyzacja jest taka sama. Tutaj mówimy o hydraulicznej amortyzacji, z olejowym tłumieniem, z regulacją odbicia. To wszystko brzmi pięknie na papierze, ale laikowi mówi naprawdę niewiele. Czy możesz wyjaśnić, czym takie rozwiązanie różni się od amortyzacji występującej w tańszych modelach? Oczywiście, zgadza się. To, co tutaj bardzo trafnie zauważyłeś, w hulajnodze Nami mamy amortyzację hydrauliczną z regulacją tłumienia odbicia, co jest bardzo ważne. U konkurencji zazwyczaj ta amortyzacja, nawet jeżeli występuje powiedzmy w takim podobnym wyglądzie, wzorze typu damper rowerowy, no to najczęściej jest to najprostszy damper, który ma tak naprawdę tylko i wyłącznie sprężynę, nie ma żadnego elementu tłumiącego. No i ta amortyzacja, no ciężko nazwać ją amortyzacją, to jest tak naprawdę taka trampolina trochę, bo mamy tylko i wyłącznie samą sprężynę. Nie mamy niczego, co tłumi nam tak naprawdę te nierówności, tylko coś, co powoduje nam ruch góra-dół amortyzacji. To nie do końca tak powinno działać. A tutaj? W przypadku hulajnogi Nami mamy właśnie tutaj tą regulację odbicia, mamy też hydrauliczną amortyzację właśnie. Na czym polega różnica? Tak jak w porządnej amortyzacji, czy to w samochodzie, czy to w motocyklu, poza sprężyną mamy właśnie sam amortyzator. Amortyzator jest osobnym elementem, który tłumi właśnie drgania, tłumi nierówności. Dzięki czemu ta hulajnoga nie podskakuje. Jeżeli skoczymy na hulajnodze Nami, to ona nam się nie podnosi do góry. Tak jak często widzimy na jakichś filmikach testowania amortyzacji u konkurencji, gdzie użytkownik skacze na tej hulajnodze i hulajnoga podskakuje do góry, koła się unoszą. To absolutnie nie jest amortyzacja. Tak to nie powinno wyglądać. Właśnie my skacząc na hulajnodze, ona powinna mieć cały czas przyklejone koła do podłogi, do ziemi, do drogi.
Tutaj mamy dodatkowe regulacje. Regulacje twardości zawieszenia, ale regulacje też właśnie samego odbicia. Regulacja twardości występuje zazwyczaj w większości damperów rowerowych, nawet tych najprostszych, natomiast regulacji odbicia nie ma. I tutaj warto byłoby poruszyć od razu tą kwestię, ponieważ bardzo wielu użytkowników myśli, że regulacja twardości jest taka prosta i wystarczy tym czerwonym pokrętełkiem sobie pokręcić. To czerwone pokrętełko właśnie służy do regulacji odbicia, nie do zmiany twardości. Zmianę twardości musimy zrobić w taki sposób, że mamy klucz dedykowany, który teraz w najnowszych hulajnogach nam jest dodawany w standardzie, w pudełku z ładowarką i musimy po prostu podkręcić lekko nakrętkę, która znajduje się pod sprężyną. W taki sposób zmieniamy twardość zawieszenia. Natomiast tym samym czerwonym pokrętłem zmieniamy tylko i wyłącznie stopień odbicia, stopień tej amortyzacji tak naprawdę. Ale podsumowując amortyzację, czy każdy użytkownik może ustawić idealnie pod siebie i zupełnie indywidualnie? Jak najbardziej tak. Tutaj mamy oba amortyzatory regulowane, tak jak mówiłem, pod względem twardości i odbicia. Nawet kierowca, który waży 60 kg, jest w stanie ustawić hulajnogę, żeby jeździła bardzo komfortowo, ale również użytkownik, który waży 120-130 kg, też jest w stanie uregulować hulajnogę naprawdę perfekcyjnie i gwarantuję, że będzie zadowolony. Może tak z doświadczenia powiem odnośnie testów klientów, którzy przychodzą jeździć na hulajnodze nami, to amortyzacja robi zawsze na nich największe wrażenie, oczywiście poza samą mocą hulajnogi. Także to jest coś, co jest bardzo wyjątkowego na tle konkurencji. Wspomniałeś o mocy hulajnogi. 2 silniki, które dają maksymalnie 8400 W, czyli ta hulajnoga to prawdziwy potwór. No zgadza się, 8400 W w hulajnodze to naprawdę sporo. Może najłatwiej byśmy to porównali do samochodów sportowych, do samochodów albo w ogóle do świata takiego motoryzacji. Tam porównując parametry super samochodów stosujemy taką jednostkę jak przelicznik masy do mocy. No i w przypadku hulajnogi Nami mamy 8400 W, po przeliczeniu na konie mechaniczne wychodzi 11,5 konia przy masie 46 kg, czyli wychodzi nam dokładnie 4 kg na jeden koń mechaniczny. Taką wartość mają super sportowe samochody, jak na przykład BMW M3 najnowsze albo Audi RS4, które mają po 500 koni mocy. Także możemy sobie wyobrazić, jak ta hulajnoga jest mocna. Dobra, w takim razie, skoro porównujemy hulajnogę Nami do samochodów sportowych, pytanie, które ciśnie się na usta. Ile taka hulajnoga pojedzie? Jaka jest jej prędkość maksymalna? No tutaj troszeczkę się różni to jednak od świata takiego motoryzacyjnego, no bo tu prędkość maksymalna przy 8400 W mocy maksymalnej, prędkość osiągalna w okolicach 100 km na godzinę jest jak najbardziej realna. A jeśli ktoś nie potrzebuje tak silnej, tak mocnej hulajnogi o takiej możliwej prędkości maksymalnej, ale chciałby mieć hulajnogę Nami? No wspaniale, że o tym wspomniałeś. Niedawno weszła do sprzedaży słabsza wersja hulajnogi Nami i też sporo tańsza, o mocy 5040 W, która poza mocą i poza pojemnością baterii tak naprawdę nie różni się od tej najmocniejszej wersji praktycznie niczym. Dzięki czemu za dużo niższą kwotę mamy hulajnogę o tym samym komforcie, ale o niższej mocy, o słabszej baterii. Jest to hulajnoga o nazwie, no różnej tak naprawdę. My w Polsce posługujemy się nazwą Nami Berni Light. Taka oficjalna nazwa światowa no to Nami Berni 2. No i tak naprawdę różni się od tej najmocniejszej wersji, tak jak już tylko wspomniałem, mocą i pojemnością baterii. Poza tym jest praktycznie identyczna. Do pojemności baterii za chwileczkę wrócimy, ale jak wspomniałeś o nazwie, to trzeba też zaznaczyć, że nawet sama nazwa hulajnogi Nami Berni Viper również przez ostatni rok ulegała zmianom. Oj, nie tylko nawet sama nazwa, ponieważ, no dobra, może zacznijmy od tej nazwy. Hulajnoga debiutowała pod nazwą Nami Berni Viper. Po czasie okazało się, że ta nazwa, powiedzmy, została zmodyfikowana do samego Nami Berni. Teraz niedawno weszła zmodyfikowana odrobinę wersja Nami Berni 2 i Nami Berni 2 Max. Wersja, którą wcześniej nazywaliśmy Nami Berni Viper, aktualnie jest nazywana Nami Berni 2 Max,
A Nami Berni 2 to wersja słabsza z tą mniejszą baterią 28 Ah. Czyli podsumowując, Nami 2 to stara Nami Lite z mniejszą baterią, mniejszą mocą silnika, Nami Viper, Nami Max 8400 W, Dokładnie wersja tak. mocniejsza, maksymalna. Wszystko się zgadza. Dobrze. To teraz jeszcze jedno zdanie na temat porównania baterii między wersją Max a wersją Lite. Oczywiście. W wersji Max mamy baterię o pojemności 32 Ah na ogniwach Panasonic. Natomiast bateria w słabszej wersji ma pojemność 28 Ah. Takie baterie pozwalają na przejechanie dystansu przy mocniejszej wersji, przy większej pojemności baterii 120 km. Rzeczywiście Michael Shaw robił takie testy i rzeczywiście te 120 km osiągnął. Natomiast my tutaj w Polsce robiliśmy testy zasięgu i przy takiej jeździe nie zupełnie na najniższych parametrach osiągnęliśmy około 100 km zasięgu. I jest to taka wartość do osiągnięcia przez każdego z użytkowników. Natomiast przy baterii 28 Ah tam ten zasięg taki realny będzie w okolicach powiedzmy 80 km. Wspomniałeś o Michaelu, ale w Polsce nazwisko Michael Shaw nie jest zbyt dobrze jeszcze rozpoznawalne. Mimo wszystko jest to człowiek, nie, znany bardzo dobrze w ogólnoświatowym świecie hulajnóg. Oczywiście. Myślę, że nawet w polskim świecie hulajnóg też jest dosyć dobrze znany. No, jest to człowiek, który tak naprawdę jest projektantem hulajnogi Nami. Co warto o nim wspomnieć? Jest z nim naprawdę bardzo dobry kontakt. Może nawet nie z nim, ale generalnie z całą fabryką Nami jest bardzo dobry kontakt na grupie facebookowej Nami Berni Viper, takiej oficjalnej, ogólnoświatowej grupie, gdzie każdy może zadać pytania, czy jakieś tam swoje wątpliwości na temat konstrukcji, na temat jakichś problemów, które ewentualnie powstawają w trakcie użytkowania. I Michael osobiście sam odpisuje, co ważne, bardzo mocno użytkownicy mają wpływ na to, jak ta konstrukcja jest modyfikowana w trakcie powstawania, w trakcie produkcji. Ponieważ między pierwszymi partiami, które przyszły, a ostatnimi, najnowszymi, no ta hulajnoga rzeczywiście się różni. I to wszystko dzięki tak naprawdę internautom, dzięki użytkownikom, którzy mówią, że to można by poprawić, to można by poprawić i to rzeczywiście jest systematycznie zmieniane. To jest ogromny plus. I myślę, że nikt z konkurencji takich rzeczy po prostu nie praktykuje. No właśnie. Michael chwalił się jeszcze przed premierą hulajnogi, że korzysta z rad użytkowników z całego świata, żeby stworzyć coś wspaniałego. Ale nie tylko przed premierą, ponieważ też hulajnoga Nami uzyskiwała kilka modyfikacji już po premierze. Dokładnie Na tak. przykład zmieniły się hamulce. Prawda. Co jeszcze? Oj, tak naprawdę hamulce są tylko jednym z elementów, które się zmieniły. Tutaj podczas produkcji, no tak jak mówię, między tak naprawdę dostawami widzimy ewidentnie, że te hulajnogi delikatnie się różnią. W pierwszej turze zmieniono uszczelnienie portów ładowania, które w początkowej wersji były dość mocno nieosłonięte, przez co powiedzmy narażone na jakiś tam wpływ wilgoci. Bardzo szybko dodano takie specjalne gumowe osłony. Co więcej z jeszcze takich modyfikacji. Użytkownicy skarżyli się, że kierunkowskazów bocznych, które są takie dość nietypowe w hulajnodze Nami, ponieważ są po całej długości boku hulajnogi, takie piękne, pływające pomarańczowy LED, nie jest widoczny z tyłu w ogóle. Taki pływający jak w autach sportowych. Dokładnie. Audi RS, prawda? Dokładnie tak. W Audi jest to rzeczywiście Ale w hulajnogach często nie widziałem takiego kierunkowskazu. Nie ma, raczej się coś takiego nie spotyka. Chyba że w takich krótkich kierunkowskazach, no to już powiedzmy częściej. Natomiast wracając jeszcze do modyfikacji, te kierunkowskazy nie były widoczne z tyłu w ogóle. One kończyły się tylko i wyłącznie na bokach. Bardzo szybko też to poprawiono. Te kierunkowskazy już są dużo dłuższe. Z tyłu hulajnogi również są widoczne. Co więcej, jest poszerzona kierownica. W pierwszych wersjach była dużo węższa, ona i troszeczkę zaburzała proporcje hulajnogi, wpływała na estetykę, ale też na sterowność. Wiadomo, im szersza kierownica, tym łatwiej się tą hulajnogę prowadzi, także w tych następnych wersjach jest ona poszerzona. Co więcej, Silniki?
Silniki, ale jeszcze chciałem wspomnieć o klaksonie, ale zapomnę za chwilę, a patrzę teraz na klaksonik. W klaksonie dodano taki specjalny jeszcze kondensator, który nie wpływa, nie wprowadza zaburzeń jak gdyby w instalację elektryczną. Przede wszystkim jeżeli chodzi o przetwornicę napięcia. Właśnie ten klakson z kondensatorem nie wpływa na jej pracę. Co więcej z różnic, tak jak wspomniałeś, silniki. Silniki w pierwszej wersji były takie, jak widzimy na hulajnodze, która stoi obok. Myślę, że później możemy pokazać też je z bliska. Natomiast w kolejnych dostawach silniki zostały zmodyfikowane. Niektórzy twierdzą, że zmieniły się tylko obudowy boczne. Jest to nieprawda, silniki są rzeczywiście inne. Mają też troszeczkę szersze magnesy, także kilka tam różnic między nimi występuje. Są też dużo mniej awaryjne, naprawdę są teraz bardzo porządne. I co warto wspomnieć, są różne w nowych wersjach mocowych. Wersja Nami Berni 2 Max ma silniki rzeczywiście dużo mocniejsze też konstrukcyjnie. Ta 8400 W. Tak, ta 8400 W ma silniki mocniejsze, bardziej wytrzymałe temperaturowo, przez co mogą wygenerować jak gdyby sobą większą moc. Ta wersja Light o mocy 5040 W, ona te silniki ma lżejsze, słabsze, nie jest w stanie takiej mocy wygenerować jak ta najmocniejsza 8400. Jak przy każdej hulajnodze elektrycznej pojawiają się pytania o to, czy jest składana. Tutaj w hulajnodze Nami oczywiście możemy położyć kierownicę. Z kolu właśnie, kierownicę. Przypomniało mi się, bo to bardzo ważna rzecz, o której nie wspomnieliśmy wcześniej, a jest to nietypowa rzecz pod względem konkurencji. W hulajnodze Nami kolumna kierownicy jest wykonana z włókna węglowego, z karbonu, przez co jest bardzo sztywna, bardzo wytrzymała, a przy okazji bardzo lekka. No dobra, bardzo lekka, czyli ile waży oraz jakbyś mógł ją porównać do jakiegoś innego modelu? Z przyjemnością. Waga takiej przeciętnej kolumny kierownicy w hulajnodze elektrycznej to jest około 1,5 kg do 2 w zależności od modelu. Z ciekawości swego czasu kiedyś ważyłem hulajnogę od Cabo Mantisa i ona ważyła 1480 gram, 1,5 kg powiedzmy. Natomiast kolumna kierownicy od Nami waży 418 gram. Czyli kilogram różnicy? 3 razy mniej. Tak jest. Robi wrażenie. Robi wrażenie. No dobra, ustaliliśmy, że hulajnoga jest składana, można opuścić kierownicę, ale w samym systemie składania raczej nie da się wprowadzić żadnych innowacji i to jest taki sam system jak wszędzie indziej na rynku, prawda? No i właśnie nie. Tutaj już tak jak wspominaliśmy już na pierwszych materiałach z premiery hulajnogi Nami, to jest element, który jest naprawdę bardzo, bardzo dużym takim wyznacznikiem tej innowacyjności w hulajnodze Nami. Mianowicie właśnie ten system składania. System składania jest opracowany w oparciu o stożek. Stożek, który do tej pory nikt w świecie hulajnóg elektrycznych nie wykorzystywał właśnie w elemencie mechanizmu składania. A co ciekawe, on od lat 60. jest stosowany na przykład jako stożek Morsa w wymocowaniu narzędzi wysokoobrotowych do obrabiarek. Dzięki temu, że ten stożek jest tutaj zastosowany, on jest w naturalny sposób samohamowny, całkowicie niweluje jakiekolwiek luzy, które mogą powstawać, bo sam stożek to jest jak gdyby jedna sprawa, ale on jest dociskany takim specjalnym gwintem i tuleją, którą tu widzimy na zewnątrz, przez co to rozwiązanie jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Tutaj nie ma prawa, nie ma szans powstać żaden luz na kolumnie kierownicy. Także wszyscy użytkownicy, którzy są niezadowoleni z tego, że rusza im się ta kolumna kierownicy podczas jazdy, bo jest to bardzo nieprzyjemne, tutaj jest to całkowicie zniwelowane. Czyli absolutnie nie można mówić o standardowym systemie składania, o takim jak wszędzie indziej. Kolejna rzecz i kolejna innowacja. Oczywiście i to naprawdę na najwyższym poziomie jest to bardzo dobrze przemyślany element. No i następna innowacja, czyli wyświetlacz. W większości hulajnóg elektrycznych mówimy sobie o prostych wyświetlaczach, 3 tryby jazdy, manetka przyspieszenia, a tutaj? No tutaj to już mamy tak naprawdę dość mocno zaawansowany cały taki panel LCD wręcz, który wygląda prawie jak smartfon, który jest przyczepiony do kolumny kierownicy. No może trochę przesadziłem. Jak mały smartfon. Jak mały smartfon. Natomiast tutaj najważniejsza jest ta funkcjonalność. No nie ma praktycznie hulajnogi na rynku, która ma tyle ustawień co hulajnoga Nami. Tutaj możemy sobie indywidualnie ustawić moc przedniego silnika osobno, moc tylnego silnika, stopień przyspieszenia również na przednim silniku, na tylnym silniku indywidualnie. I zupełnie oddzielnie. Zupełnie oddzielnie, dokładnie tak. Możemy sobie ustawić temperatury, przy których jest zmniejszana moc hulajnogi albo w ogóle wyłączana. Co właśnie bardzo ważne,
Możemy zrobić to sobie na każdy z silników indywidualnie, ale możemy również ustawić sobie każdy z 5 trybów w ogóle jazdy, które wybieramy plusem, minusem na kierownicy podczas jazdy. Każdy z tych trybów możemy sobie ustawić indywidualnie w oparciu o te wszystkie parametry, o których przed chwilą wspomniałem. Ustawień jest naprawdę multum. Czyli zapytam tak. 5 osób kupuje 5 takich samych, identycznych hulajnóg Nami. Tak. Jeśli każda poustawia pod siebie, można powiedzieć, że tych 5 hulajnóg jeździ zupełnie inaczej? Oczywiście. I to tak naprawdę u każdego na 5 trybach może ta hulajnoga jeździć zupełnie inaczej. Każdy możemy zmieniać tak naprawdę dosłownie co do procenta, zmienić sobie charakterystykę jazdy. To jest naprawdę wow. To jest coś, czego konkurencja nie ma w ogóle. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ to jest model Nami, który jest tutaj od premiery i w tym miejscu brakuje czegoś, co teraz obecnie jest dodawane już w zestawie. No wiedziałem, że o to zapytasz. No aktualnie jest dodawany jeszcze amortyzator skrętu. Mam tak naprawdę go tutaj obok i on, tak jak wspomniałeś, jest teraz dodawany do każdego egzemplarza w standardzie z odpowiednimi mocowaniami. Mam amortyzator skrętu. Co on daje? Tak. To też jest taka oczywistość, bo raczej mało kto z konkurencji dodaje amortyzator skrętu do hulajnogi elektrycznej. Co daje? Przede wszystkim zapewnia nam stabilność, stateczność podczas jazdy z dużymi prędkościami, a przy hulajnodze Nami rzeczywiście kusi, żeby jeździć szybciej i szybciej. To zapewnia nam bezpieczeństwo. Na zakończenie powiedz, komu byś polecił tę hulajnogę? No na pewno nie każdemu. Na pewno poleciłbym ją komuś, kto już ma pewne doświadczenie w jeździe na hulajnodze, ponieważ no, te 8400 W to jest naprawdę dużo. Komuś, kto ma obycie już z hulajnogą dużą, ciężką, mocną, ale również komuś, kto chce poczuć naprawdę bardzo duży komfort podczas jazdy na hulajnodze. I co ciekawe, wspomnę jeszcze, że mimo tego, że nie polecamy ją każdemu, to bardzo często klienci, którzy mogą sobie pozwolić bez problemu na hulajnogę o takiej kwocie, o takiej wartości, biorą ją po przetestowaniu powiedzmy kilku hulajnóg, biorą Nami ze względu na to, jak jest komfortowa, jak jest dobrze wykonana, jak jest po prostu dobrą hulajnogą. Podsumowując, jeśli ktoś może sobie pozwolić na taką inwestycję, Zdecydowanie warto kupić hulajnogę Nami. dzięki za rozmowę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dzięki. Do zobaczenia.